Witam Was serdecznie. Dzisiaj coś, co lubicie najbardziej, czyli zakładamy akwarium. Akwarium będziemy zakładać z dość nietypowymi sposobami, z cegłami. Już raz użyłem cegły z dobrym skutkiem, a dzisiaj polecimy z trochę większym zbiornikiem. Zanim zacznę układać cegły, to muszę wziąć jakiś podkład. Gdzieś miałem ustawić po całości zbiornika, no bo cegły są dość ciężkie. Jak tam podejdzie piasek albo coś, no to boję się, że akwarium później może popękać. Podkład pod panele idealnie się nada. Cieniutki. Mogę dociąć pod wymiar, będzie pasować. Elegancko, jakby stamtąd było. I teraz układamy cegły. I stało się to, czego się obawiałem, czyli brakło mi cegieł. Brakuje mi, jak zobaczycie, półtorej cegły dosłownie. Jednej tutaj i jednej na środek. Zamierzam zrobić 3 plany. Na przednim planie największe rośliny, na środkowym średnie i na ostatnim najniższe rośliny. Bo będą miały najwięcej światła, sam trawnik u góry. I liczę, że z czasem ten trawnik zacznie schodzić się tutaj ku dołowi. Zanim załatwię te cegły, zrobię to, co mogę zrobić, czyli pierwszy plan zasypę piaskiem. Na pierwszym planie będzie sam piasek z kapsułkami nawozowymi. Nie chcę, żeby tam była ziemia ogrodowa. Drugi plan, całość praktycznie wysypę keramzytem. Tylko keramzyt, zanim go tam wsadzę do środka, to wsypę go do pończochy, żeby później łatwiej mi to było wyciągać w momencie, kiedy będę chciał restartować całość. No i trzeci plan, tam będzie najwięcej tego keramzytu, no bo zobaczcie, jaki on jest wysoki, ten trzeci plan. Ten trzeci plan praktycznie jest pod samą górę zbiornika i tam również będzie całość zasypana tym keramzytem, również w takich workach z pończochy. Nie ma po co wyrzucać, jest wystarczająco śmieci już dookoła nas. Taka pończocha idealnie się nadaje jako worek na warstwę, sam nie wiem jak to nazwać, drenażową. Myślę, że tak będzie odpowiednio. Zasypuję keramzyt oraz lawę wulkaniczną. Jest to mocno porowate medium, w którym zadomowią się pożyteczne mikroorganizmy pomagające nasz zbiornik. Myślę, że mi starczy. Przy okazji znalazłem jeszcze połówkę cegły, także brakuje mi jeszcze jednej cegły. Możliwe, że gdzieś tutaj będę ją miał. Znalazłem resztkę substratu, nasypałem tutaj, pomyślałem, że będzie on się dobrze komponować z tą jasną cegłą, z tą czerwoną cegłą, chociaż mam nadzieję, że tej cegły nie będzie widać za jakiś czas, jak to wszystko ładnie zarośnie. Pociąłem troszeczkę gąbki, bo tam widzę, że przerwa jest pomiędzy tą cegłą, nie chcę, żeby mi tam stamtąd padało ziemia, także powkładam tam w te luki. Kolejny dzień zakładania. Ogarnę trochę tutaj, posprzątam, przesunę w międzyczasie, zanim czekają na tą cegłę, bo udało mi się znaleźć kilka cegieł na działce. No to w międzyczasie przyciąłem te moje 30-litrowe akwarium z czerwonymi roślinami. Nie przepadam za kleieniem roślin do dekoracji, ale dzisiaj z uwagi na tą nietypową aranżację jestem do tego zmuszony, bo chcę, żeby te cegły były porośnięte w niektórych miejscach mchem, dlatego wezmę i poprzyklejam tutaj na łączeniach, żeby ukryć te spoiny, jakieś niedociągnięcia, to tam wezmę, po prostu poprzyklejam mech. Mam fajny pakunek mchu pomieszany razem z Monte Carlo. Całość wypełniona.
Tutaj widzę, że ten piach nie przesypuje, ale wypełniłem luki pomiędzy szybą. Liczę na to, że nie będzie się przesypał na zewnątrz, chociaż i tak mimo wszystko wezmę i poprzyklejam tutaj trochę mchu, żeby ten mech tutaj trzymał to wszystko dodatkowo. Tutaj dałem sporo mniej, chcę tu dać gotowy trawnik razem z ziemią, z podłożem. Po prostu wezmę z jednego z swoich pojemników, wytnę kawał spory, przyłożę tu na gotowo, żeby tutaj rosło. Bierzemy się za klejenie tego mchu, mech z tego zbiorniczka. Widzicie, poprzerastany Monte Carlo. Przetniemy to na kawałki i będzie się ładnie prezentować po tych bokach. Zbiornik musiałem dosypać jeszcze podłoża, bo za mało, bo to jest z przodu, no już nie czekałem, aż aparat się naładuje. Muszę przemyśleć jeszcze, co tutaj dosadzić. Dzisiaj jeszcze tylko troszeczkę naleję wody, tak żeby to, co tu jest, mi nie wyschło. No i to wszystko przyjdę znowu za 2 dni i dokończę to, co zacząłem. Dwa dni minęły, odkąd założyłem akwarium. W tym czasie zbiornik stał, tak jak go po prostu zalałem. Dzisiaj mam zamiar spuścić bardzo dużą ilość wody. Jeszcze zanim tam mi się bateria skończyła, to zanim jeszcze poszedłem ostatnio, to powrzucałem z tyłu wszystkie epifity. Widzę, że no nie podoba mi się to, bo gubi skalę, także epifity będę musiał znaleźć, nie wiem sam gdzie, będę musiał znaleźć gdzieś dla nich miejsce. Mam zamiar poprawić tutaj część sadzona. Wyciągnę te epifity z tyłu, zasadzę rośliny takie pierwszoplanowe, niskie. I poprzyklejam jeszcze troszeczkę roślin tutaj na tych cegłach, bo wydaje mi się, że w ten sposób będzie to dość ciekawie wyglądać. Jeszcze zanim przyszedłem dzisiaj, to posegregowałem troszeczkę roślin, bo z tamtego akwarium 30-litrowego mi trochę ich zostało jeszcze. I pewnie padnie pytanie, bo czasami mnie pytacie, w jaki sposób traktować zbiornik zaraz po starcie. To tutaj będę starać się podmieniać tyle wody, ile tylko się da. Częściej i większe podmianki będę robił, bo tu ziemi ogrodowej poszło naprawdę dużo, tam z tyłu pomiędzy te kamienie tak dużej ilości ziemi jak tutaj to raczej nie dawałem do żadnego zbiornika. To jedno. Drugie, no światło świecę z uwagi na to, że mam połączone wszystkie zbiorniki razem, tak więc światło tutaj świecę 9 godzin. No i dwutlenek węgla, bo akurat w tym zbiorniku jest dwutlenek węgla. Też idzie to od samego początku. Tutaj jest ten dwutlenek węgla podawany przez 4 godziny w trakcie połowy mniej więcej tego czasu, co jest świecone światło. Dzisiaj dzień trzeci, kiedy walczę z tym akwarium. Już myślę, że dzisiaj uda mi się zakończyć całość i wpuścić na ryby. Mówię, że dzień trzeci, jak nagrywam, jak bawię się w zakładanie tego, no bo od momentu, kiedy zalałem zbiornik wodą, minęły już 2 tygodnie, filtr jest dojrzały, spora część tego kramzytu jest z poprzedniego akwarium. Cykl azotowy już tam w jakimś stopniu został rozpoczęty. Myślę, że rybom się nic nie stanie. Na trzeci plan idzie trawnik z pomieszanej odmiany Eloharisa razem z Hemianthusem Kubą i chyba tu gdzieś jeszcze była Glossostigma, ale nie jestem tego pewien. Może jeszcze jakieś tam sadzonki się znajdą. Jest tutaj również bardzo dużo mchu. Taki mech, który został, no, wyhodował się z uwagi na to, że jest to po prostu w takiej formie, jak tutaj widzicie. Stoi to już u mnie również bardzo długo.
na dobrą sprawę nie miałem kiedy i nie miałem do czego wykorzystać tych roślin. Rośliny tutaj zasadziłem na siatce budowlanej po to, żeby móc w przyszłości, tak na przykład teraz, łatwiej je wyciąć. Teraz wystarczy, że wyliczę sobie, sprawdzę jaki odcinek tam jest mi potrzebny tego trawnika. Wezmę nożyk i wytnę po prostu taki pasek, jak mi będzie potrzebny. Rośliny przełożę w miejsce, w którym mają być. Pasek wycięty razem z ziemią spod spodu, wszystko jest ładnie, mocno ukorzenione. Wystarczy, że przełożę ten pasek w miejsce, w którym chcę, żeby całość rosła i w krótkim czasie bez problemu całość się tam zakorzeni. Akwarium gotowe, jak dla mnie bomba, bardzo mi się podoba, ale zawsze to mówię, moja opinia nie jest obiektywna, czekam na Waszą w komentarzach. Jeszcze na temat nawożenia, nawozić mam zamiar akwarium, ale jeszcze nie teraz, tutaj jest sporo tej ziemi ogrodowej, sporo tego substratu na przodzie, myślę, że taka żyzna warstwa wystarczy tutaj na dość długi okres czasu, za 2-3 tygodnie. Zobaczę, w jaki sposób rośliny się mają i wtedy zadecyduję, czy ewentualnie coś zacząć podawać. Tutaj idzie dwutlenek węgla, światła jest na razie 20 W. Myślę nad tym, czy coś tu dołożyć. Zobaczę, czy będzie taka konieczność. Na dzisiaj to tyle. Zapraszam Was do zerknięcia na jeden z filmów, które teraz wjeżdżają na ekran. Myślę, że również Was zaciekawią. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Tyril.